nie ma już okazji. Poduszka finansowa to nic innego jak odłożenie na czarną godzinę pewnej sumy pieniędzy. Ja jednak podchodzę do niej troszeczkę inaczej. Szukając, negocjując i kupując mieszkanie na flipa, tworzę sobie taką poduszkę. Bo nie od dziś wiadomo, że na nieruchomościach zarabia się w momencie zakupu. Jeśli kupując mieszkanie przepłacisz, to choćbyś wstawił przysłowiowe złote klamki, to i tak już nie zarobisz. A przynajmniej nie tyle, ile byś mógł. Weźmy przykład mieszkania, w którym jesteśmy. W obecnej chwili mieszkania po flipie o takim metrażu wystawione są w przedziale od 319 do 349 tysięcy złotych. Zaznaczam, po remoncie, lepszym lub gorszym, ale pełnym. Teraz odejmij od tego 40 tysięcy złotych na remont. Kolejne 10 na notariusza i pośrednika. Czyli daje nam to kwotę 269 tysięcy złotych. Żeby zarobić 30 tysięcy na tym mieszkaniu, trzeba by je było kupić za 239. I za tyle można było je kupić. Ale co jeśli nastąpi załamanie rynku? Lub nagle z niezależnych ode mnie przyczyn, na przykład choroba, wypadek, ciekawa oferta, lub materiały budowlane znowu podrożeją i będę potrzebował więcej gotówki. Albo co gorsza, jakiś inwestor odezwie się z chęcią kupna tego mieszkania za gotówkę. Ale żeby jemu się opłacało, choćby dla jego lepszego samopoczucia i dalszej współpracy, wypadałoby sprzedać to mieszkanie ciut poniżej ceny rynkowej. Wtedy właśnie przyda się wspomniana poduszka finansowa, którą byłem sobie w stanie wypracować dzięki lepszym negocjacjom, zakupu mieszkania od komornika, czy też tak jak w tym przypadku, jedno i drugie. To mieszkanie zostało zakupione za 210 tysięcy, plus notariusz i pośrednik dało 220. I to właśnie nazywam moją poduszką finansową, ponieważ oczekiwany próg rentowności spinał się już przy zakupie za kwotę 239 tysięcy złotych. Kupując taniej, mamy 19 tysięcy na nieprzewidziane wydatki. Lub w najlepszym wypadku, jak wszystko wypali, niezły wzrost zysku. Jak mówi przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony. Ja w pewnym wieku zauważyłem, że przestałem iść na żywioł, a stałem się wręcz za bardzo asekuracyjny. I nie powiem, przez ostatni miesiąc przeszły mi koło nosa przez takie podejście 2 fajne mieszkania. Na papierze wszystko się zgadzało. Jednak brakowało mi tej mojej poduszki finansowej, na gdyby co. Co jednocześnie obala odwieczny mit, że nie ma już okazji. Były, są i będą. Trzeba jedynie cierpliwie szukać. Nie podpalać się za bardzo i liczyć. Liczyć i jeszcze raz liczyć. No bo w końcu chodzi o to, żeby zarobić, a nie wtopić. Przy takiej poduszce finansowej, nawet jeśli nastąpi korekta cen na rynku nieruchomości o 5 czy 10%, wiem, że zarobię. A przynajmniej nie stracę. To też jest bardzo ważne w nieruchomościach, a tym bardziej przy okazjonalnych flipach, ponieważ jeden nie wypał i na drugi już Cię nie będzie stać. Więc teraz, jak to jest z tymi mieszkaniami zadłużonymi u komornika? Różnie. Najlepiej jest kupić je jeszcze zanim trafi na licytację komorniczą. I to z 2 powodów. Pierwszy, najważniejszy. Jeśli kupujesz mieszkanie przed licytacją, dogadujesz się z właścicielem, nie z komornikiem. Czyli masz pewność, że mieszkanie zostanie Ci bezproblemowo wydane. Nie będziesz miał nikogo zameldowanego, co akurat jest do ogarnięcia. Gorzej, jak klient nie chce fizycznie opuścić mieszkania. Poświęcać czas na jego eksmisję, trudna sprawa. Po drugie, kupując mieszkanie przed licytacją, kupujesz je za tyle, za ile wynegocjujesz, a nie wylicytujesz. Ludzie na licytacjach komorniczych często się podpalają i zamiast kupić okazję, przepłacają. Byłem na kilku i wiem z doświadczenia, że zawsze kończy się to jakieś 15-20 tysięcy powyżej progu, jaki uznałem za opłacalny. Z właścicielem mieszkania, jak przy normalnej transakcji, lecisz ceną w dół. On jest już zmęczony obciążeniem, chce się go pozbyć. A perspektywa tego, że jeszcze coś mu zostanie w kieszeni, tylko dopina temat. Oczywiście, jeśli zadłużenie nie jest większe niż wartość mieszkania. Ale to już Twoja robota, żeby znaleźć takie mieszkanie, którego kupno będzie się opłacało i Tobie, i zadłużonemu. Gdzie znaleźć okazję, czy też mieszkanie od komornika? Jest wiele stron z aukcjami komorniczymi.
też już sami komornicy mają swoje strony informacyjne, na których dają ogłoszenia. Lub po prostu można znaleźć komorników w swojej okolicy i co jakiś czas wykonać telefon kontrolny z pytaniem, czy pojawiło się coś nowego. Jednak, jak wspomniałem, tam dostaniecie tylko informacje o już zaplanowanych licytacjach. Chyba że macie jakieś układy. Zadłużonych mieszkań można również szukać w spółdzielniach mieszkaniowych. Jednak przy wszechobecnym RODO ciężko jest wyłuskać takie informacje. Można również ogłaszać się na wszelkich grupach facebookowych, że chętnie kupię zadłużone mieszkanie, czy też roznosić ulotki lub wizytówki po skrzynkach na listy. Jednak, jak mam być szczery, to nie działa. A przynajmniej nie w moim przypadku. Przez 2 lata próbowałem grupy, ulotki, wizytówki na klatkach schodowych. I co? Przez te 2 lata odezwała się jedna osoba. Więc ja odpuściłem ten temat. No może z wyjątkiem wizytówek, ponieważ przezornie na początku zamówiłem ich 3000. Więc teraz, jak jadę oglądać jakieś mieszkanie, to w danej klatce po prostu wrzucam je do skrzynki. No i tak nie mam co z nimi zrobić. No więc jak faktycznie znaleźć tę okazję cenową? Ja po prostu szukam. Jeżdżę, dzwonię, oglądam, negocjuję. A wszystkie inne złote rady z internetu wsadzam między bajki. Nic nie trafia się od tak. Bez wysiłku i ciężko włożonej pracy. Osobiście, żeby znaleźć ten złoty strzał, średnio muszę obejrzeć jakieś 23 mieszkania. I to też nie od razu dochodzi do mnie, że dane mieszkanie jest okazją. Często bywa to po chwili i gdy to załapię, mieszkania już nie ma. Co i tak nie jest złym wynikiem, ponieważ przed pierwszym zakupem obejrzałem dokładnie 94 mieszkania. Teraz ogarniam trochę lepiej i idzie mi już szybciej. Przy zakupie zadłużonego mieszkania przez pośrednika jest o tyle łatwiej, że dowiesz się o tym już przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Zwykła informacja. Tak, zapraszam na oględziny mieszkania. Jednak informuję, iż zakup możliwy jedynie za gotówkę. Po prostu pośrednikom też nie chce się jeździć i pokazywać mieszkania klientom, którzy nie będą go w stanie kupić, gdyż na przykład muszą się podeprzeć kredytem. Dlatego też w takiej okazji możesz szukać nie ruszając się z domu. Po prostu obdzwaniając pośredników ze wszystkich ofert na portalach ogłoszeniowych, jakie znajdziesz. Wbrew pozorom, zadłużonych mieszkań na rynku jest bardzo dużo. Po prostu nikt o tym w ogłoszeniu nie wspomina. Dziennie nowych mieszkań nie pojawia wcale się tak dużo. Godzinka na telefonie i jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego. Mało tego, podczas takiej rozmowy możesz zadać kilka pytań. Czy mieszkanie jest już puste? Jeśli tak, od jak dawna? Czy jest na przykład w spadku? Lub właściciele wyprowadzili się do domku pod miastem? Lub na przykład, czy przez ostatnie 10-15 lat było wynajmowane, a teraz idzie na sprzedaż? Jeżeli na któreś z tych pytań otrzymałeś twierdzącą odpowiedź, warto jechać i obejrzeć takie mieszkanie, gdyż właściciele mogą być bardziej skorzy do negocjacji wyjściowej ceny. Podobnie jak w mieszkaniach zadłużonych, jest ono dla nich pewnym rodzajem obciążenia. Miłym, bo kto by nie chciał mieć wolnego mieszkania, ale jednak. Jeśli mieszkanie było w spadku, może się okazać, że spadkobierca mieszka w całkiem innej części kraju. Tak było w przypadku mojego pierwszego flipa. Wnuczka, która odziedziczyła mieszkanie, mieszkała 200 km od miejsca, gdzie się wychowywała i w najmniejszym nawet stopniu nie miała ochoty zajmować się tym mieszkaniem na odległość. Dlatego poszła na sprzedaż. Następny przykład to rodzina, która wyprowadziła się do nowo wybudowanego domu. Mogą mieć na niego zaciągnięty kredyt, a sprzedaż mieszkania załatwiałaby sprawę, nawet jeśli nie mają problemu z jego spłacaniem. Lub po prostu nie ma kto w nim zamieszkać, albo nie chcą bawić się w wynajem, boją się tego, albo nie mają do tego głowy lub czasu. Jeśli natomiast mieszkanie było wynajmowane przez ostatnie lata i teraz nagle idzie na sprzedaż, może to oznaczać, że właściciel nie ma już sił po prostu się tym zajmować, lub mieszkanie jest w takim stanie, że nadaje się tylko i wyłącznie do generalnego remontu, którego nie chce robić. I właśnie z takiej sytuacji pojawiają się okazje cenowe. Mimo tego, że na początku na papierze, czy też raczej ekranie laptopa czy telefonu nie wyglądają okazale cenowo. Ale ja dzwonię wszędzie. W następnym odcinku opowiem Wam, jakie dokumenty musicie mieć i jakie musicie sprawdzić przy zakupie zadłużonego mieszkania, jak odbywać taki zakup u notariusza, a bynajmniej jak powinniście dopilnować, żeby się odbył.